Tankowanie ze śmigłem. I czasami tak bywa. Moje auto ma 2 zbiorniki razem 613 litrów. Normalnie na tą trasę do Danii starczało. Ale od kiedy są straszne upały i nie da się po prostu przeżyć pauzy bez klimy włączonej i odpalonego silnika, no to niestety tego paliwa brakuje na całej trasie. Tyle co tyle brakuje i trzeba to tankować. Bo wychodziło, że paliwa mam tyle co dokładnie no na styk. Po prostu na styk, a no, tam w Danii często jest wietrznie. Ten ładunek no nie jest taki łatwy. Się zaklinowałam. Ała, mam za szerokie biodra. Nie znoszę jak dystrybutor ma, jak jest stacja do tankowania i nie ma dystrybutorów po obydwu stronach. Znaczy nie, to nie jest problem, tylko jak jest jeden to jest też ok, tylko jak ma króciutki wąż i trzeba dojechać tak maksymalnie do dystrybutora, żeby właśnie zatankować też drugą stronę. Oczywiście nie tankowałam do pełna, ale zatankowałam już tyle, żeby to miało sens, bo zawsze na powrocie tankowałam. Także od razu w Danii na pierwszej stacji zazwyczaj, bo brakowało mi paliwa. Także wiecie, teraz już dojechałam, zatankowałam tak, żeby później zrobić tą trasę, wyjechać z Danii i jeszcze sobie dojechać gdzieś na Autohofa, żeby jakoś na miarę taniej zatankować. I nie stawać, nie tracić czasu na tankowanie, bo tak czy tak zawsze trzeba właśnie na powrocie. Musiałam się dotankować, żeby dojechać do Niemiec, tam się tankowałam na pełno i wtedy przed całym załadunkiem znowu dopełnić na pełno. Więc tak to wyglądało, teraz mam to z głowy. No i teraz od razu pauzę kręcę pod dystrybutorem. Wiem, co myślicie o kręceniu pauzy pod dystrybutorem, ale przelot przez pompę jest. Piloci zmęczeni jacyś, zresztą wszyscy są zmęczeni. Ja też bym poszła spać, gdyby nie to, że musiałam się zatankować, a jak już musiałam się zatankować, no to wiecie, człowiek się rozchodzi i pilot został spać za mną, także już go nie budziłam. Można było to powiedzieć na 15:30, ale czasami jest tak, że kogoś bierze spanie strasznie i czemu mam w tym mu przeszkadzać? Niech się wyśpi, będzie mu lepiej dojechać później. Także winietka wykupiona tutaj, chociaż zazwyczaj wykupuję przez internet, ale skoro już byłam tutaj, to wykupiłam sobie od razu. Strasznie kiepsko się czuję, masakra, ja się załatwiłam. Człowiek taki stary, a taki głupi. Ogólnie chodzi o to, że no dzisiaj, no już wczoraj, nad ranem jak zajechaliśmy na stację, no nie na stację, tylko na parking, poszłam od razu spać, gdzieś tak plus minus 5 godzina była i załączyłam sobie klimę postojową. Ale ta klima postojowa jakoś mi się nie załączyła. Ja jej w ogóle jeszcze nigdy nie włączałam, nie używałam. Nie wiem, czy coś źle zrobiłam. Ale jaki można popełnić błąd przy włączaniu klimy. Ale w każdym razie od razu zasnęłam. Jak się obudziłam, to już była godzina, nie wiem, która wczesna była, ale już był straszny upał na polu. Auto było nagrzane. A że miałam klimę włączoną niby, która wcale nie była włączona, to miałam pozamykane okna i dach i wszystko, więc w aucie miałam taką saunę, że po prostu obudziłam się chyba, nie wiem, w takim ostatnim ocknięciu, chyba przed utraceniem nieprzytomności z przegrzania, taka wiecie, strasznie spocona, cała zlana potem, a jeszcze byłam przykryta, bo jak włączam klimę, to zawsze od razu się przykrywam, żeby mnie nie przewiało i kurde. No i wiecie, odpaliłam auto, jakoś tak się zerwałam, odpaliłam auto i od razu na łóżko i się przykryłam i poszłam spać. I kurczę, jak się obudziłam gdzieś koło południa. No w zasadzie tylko 3-4 godziny, no 3 godziny się przespałam chyba w tej klimie. Ale to było, już zaczęłam czuć płuca, więc wyszłam sobie, wyłączyłam klimę, ale już mi to nie pomogło, więc później wyszłam na pole się wygrzać na słońcu trochę, nie na słońcu, ale w ogóle w cieple. Ale chyba się załatwiłam. Płuca mnie bolą, gardło mnie boli, w nosie mnie piecze, zatoki mnie bolą, uszy mnie bolą, wszystko mnie boli. Mam maść końską i się wysmarowałam nią cała. Ale wątpię, żeby mi to pomogło, bo czuję, że to będzie źle. Mam też tabletki, kurczę, ale zwykłe, jakieś takie typu Ibuprofen, APAP czy coś w tym stylu.
Mam całą apteczkę, ale widzicie, takiego czegoś nie przewidziałam, a ostatnio sobie w apteczkę wyposażałam. Nie wiem, czy ibupromy i takie rzeczy na to pomagają. Chyba nie, to bez sensu. No i co zrobić? Najważniejsze, że jest paliwo, bo jutro przecież znowu będę stała pauzę w ciągu dnia i w nocy jazda znowu, to trzeba będzie pospać, jakoś tak tą klimę ustawić mądrze, żeby mnie nie przewiewało albo nie wiem, zobaczę. Mam na mniejsze z tym. Ale się film zrobił ze zwykłego tankowania. Chciałam wam tylko pokazać, że ze śmigłami się czasami tankuje też. Scania miała zbiorniki, kotły coś 800 litrów mniej więcej, więc tam bardzo rzadko się musiałam dotankować w trasie. Zazwyczaj mi starczało na kółka, zresztą pierwsze Volvo ma takie właśnie same kotły, też właśnie 800 litrów, to się nie potrzebuje dotankowywać. A ja i trzecie auto właśnie ma takie małe. 600 litrów niby jest coś tam, nie? 613 zawsze pokazuje na komputerze, ale kurczę, no trochę za mało, nawet sam fakt tego, że na powrocie trzeba się w Danii detankowywać, a w Danii jest przecież dużo droższe paliwo i strata czasu i tak dalej, i tak dalej. No ale nic, no nie narzekam, jest dobrze. Coś czuję, że ta maść w ogóle, dawniej maść końska, kurczę, zawsze jakoś tak jak to się smarowało tą rozgrzewającą, to ona rzeczywiście mocno rozgrzewała, nie? A kurczę, po tej to nic nie czuję. Mam jeszcze ten, znaczy to nie jest amol, ale coś takiego podobnego, ziołowego jak amol. Więc sobie wysmaruję wszystko, może to mi jakoś pomoże. No w sumie wiecie, gardło i tak dalej, o ile to nie jest jakieś tam zapalenie krtani, to wszystko jest do zniesienia. Ale najgorsze są płuca, nie? O, tak sobie naleję. Najgorsze są płuca, najgorsze jest to, że jak właśnie biorę oddech, to czuję ból w płucach. Zobaczymy, jak to będzie. To co, dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się tam. I nie dajcie się tak, i nie przeziębiajcie się tak głupio jak ja.